konturowaniu. Więc może na początek zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest konturowanie. Konturowanie to modelowanie twarzy, czyli za pomocą ciemnego koloru coś ukrywamy, chowamy czy nadajemy temu głębi, a poprzez jasny kolor to rozjaśniamy i wysuwamy na pierwszy plan. A czym w ogóle konturujemy? Po pierwsze, nieważne jest kompletnie, czy będzie się to nazywało produkt do konturowania, czy będzie się to nazywało bronzer, czy to będzie nawet róż, a może cień. Nieważne. Ważny jest tutaj kolor. Nie może on być zbyt ciepły, bo jeżeli położymy sobie właśnie w tym miejscu coś o pomarańczowo-czerwonym odcieniu, to po prostu będzie to krecha, która będzie w tym miejscu nic w ogóle nie robiła dla nas i bez sensu. Ważne jest więc, aby ten kolor był o odcieniu chłodnym. Może być to po prostu chłodny brąz, albo nawet lekko wpadający w szarość. Oczywiście nie możemy przesadzić w drugą stronę i nie może być ten kolor zbyt szary, bo wtedy będzie nasza cera wyglądała ziemiście. W sklepach znajdziemy produkty do konturowania o różnej konsystencji, to znaczy mamy te pudrowe i kremowe. Kremowe mogą być bardziej zbite, czyli coś takiego jak kamuflaż, ale mogą też być bardziej płynne, bo konturować możemy nawet podkładami. Ważny jest tutaj właśnie odcień. I okej, jeżeli mamy już wybrany nasz produkt, który wiemy, że nam się sprawdzi, to teraz musimy czymś to rozetrzeć, czyli narzędzie. I w tym przypadku mamy kilka opcji. Pierwszą z nich jest pędzel, który jest zbity, podobny do tego, którym może nakładacie podkład. Takimi pędzlami fajnie wklepuje się ten kontur. Natomiast musicie uważać, nie możecie wybrać zbyt zbitego pędzla, bo wtedy będziecie ciągnąć produkt po skórze, a nie będzie się on wtedy ładnie rozcierał. Kolejną opcją są pędzle o podwójnym włosiu, które świetnie sobie radzą w takich sytuacjach. Pędzle Duo Fiber polegają na tym, że syntetyczne włosie jest przytrzymywane przez naturalne. I jak widzimy, tego syntetycznego jest o wiele mniej. Jest ono też rzadziej ustawione, co pozwala na przepiękne roztarcie właśnie tego naszego konturu. Z tych dwóch pędzli ja prawdopodobnie wybrałabym ten mniejszy, z tego względu, że miałabym wrażenie, że tym zaraz sobie rozetrę kontur na pół twarzy. Ostatnią opcją jest oczywiście gąbeczka, namoczona i wyciśnięta, bo to jest bardzo ważne, świetnie sprawuje się właśnie w tym wypadku. I już ostatnią, ale najważniejszą i naprawdę kluczową rzeczą w przypadku konturowania jest rozpoznanie własnego kształtu twarzy. I tak naprawdę nieważne, czy mamy kształt kwadratu, prostokąta, serca, czy co tam jeszcze nam natura wymyśliła, ważne jest, aby pamiętać o tym, żeby kierować się idealnym owalem twarzy. I wszystko, co wystaje poza jego obręb, po prostu musimy ukryć. Hej, Nivea Men Sensitive Balsam po goleniu posłuży mi jako baza pod podkład. Ogólnie, jeżeli jesteście nowi na moim kanale i jesteście troszkę przerażeni, że coś takiego używam na twarz, to zajrzyjcie do poprzedniego filmiku, tam trochę bardziej tłumaczę co, jak, dlaczego, po co. Bourjois Healthy Mix w odcieniu N51 nakładam na twarz i wklepuję pędzlem. W tym filmiku chcę Wam pokazać już takie hardkorowe konturowanie, czyli i na mokro, i na sucho. Wybierzcie po prostu metodę, która Wam bardziej odpowiada. Pamiętajcie tylko, że mokre nakładamy na mokre, a suche na suche. Głównym sprawcą dzisiejszego konturowania będzie Face Contour Mix z Kobo. Korektor z L'Oreala True Match w odcieniu numer 1 widnieje tutaj dlatego, że będę go nakładać pod oczami. Wybieram go z tego względu, że zbyt kremowa, tłusta i ciężka konsystencja tego produktu z Kobo po prostu zbierałaby się w zmarszczkach pod okiem. I jak widzicie, ten korektor nakładam w trójkątny kształt pod okiem, wyjeżdżając poza jego obszar aż na kość policzkową, ale nakładam go też troszeczkę w obszarze właśnie przy skrzydełkach nosa, z tego względu, że kobiety, hormony buzują i po prostu w tym miejscu lubimy się trochę czerwienić. Ten trójkątny kształt wizualnie podnosi nam twarz i daje nam lifting bez operacji. I żeby nie mieć białych plam po prostu ciapniętych pod okiem, trzeba to wszystko zbalansować. Dlatego teraz z tego kółeczka Kobo wybieram ten najjaśniejszy odcień i daję na brodę, nad ustami, na nos
I na czoło. Nad ustami nie daję tylko dlatego, żeby je uwypuklić od góry, tylko jeżeli mamy tak dużo rozświetlenia pod oczami, aż do samego nosa i potem pomiędzy nosem a ustami nic nie mamy, to wygląda to trochę tak, jakbyśmy miały wąsy. Dlatego naprawdę musimy trochę rozświetlić ten obszar nad ustami. Jak widzicie, nałożyłam go też pomiędzy brwiami. Są takie czasy, że dużo się martwimy i stresujemy i często właśnie marszczymy czoło w tym miejscu. I nałożenie tam czegoś jasnego tak jakby niweluje nam napięcie z tego miejsca. Ale oczywiście możemy pójść o krok dalej. I jeżeli tak jak ja macie opadające kąciki ust, to jest na to rada. Produkt ten musicie nałożyć pod ustami i troszeczkę wyjechać poza nie, kierując się linią w stronę ucha. A jeżeli dużo się uśmiechacie i macie w tym miejscu zmarszczki, to możecie je wypełnić, nakładając w nie jasny kolor. I teraz łącząc te dwa ciemne kolory ze sobą, będę je nakładała w miejscach, którym chcę nadać głębi lub po prostu je ukryć. I pierwszym takim miejscem jest to pod kością policzkową. Jeżeli nie macie wprawy czy doświadczenia w konturowaniu, po prostu przyłóżcie sobie tam palec i wyczujcie tą kość, bo naprawdę ważne jest, żeby nałożyć to pod kością policzkową. Nie możemy też przesadzić i pojechać za daleko. Musi to być odległość mniej więcej 1/3 maksymalnie do połowy twarzy. A najlepiej, jeżeli wasz kontur kończyłby się mniej więcej w linii z końcem brwi. Bo jeżeli pojechałybyśmy za daleko, jeszcze nie daj Bóg, by nam ten kontur troszeczkę pojechał w dół, to jest konturowanie męskie. A tego chyba nie chcemy. Moja twarz to trochę połączenie prostokątu, może trochę kształtu serca i moim zdaniem mam dość duże czoło, dlatego chcę je troszeczkę obniżyć. Dlatego nakładam ten produkt na skronie i przy linii włosów. Akurat przy prostokątnym czy kwadratowym kształcie twarzy powinnyśmy ściąć żuchwę, bo dążymy przecież do idealnego owalu twarzy. Ale ja akurat jakoś lubię moją żuchwę, nie mam z nią problemów, a nawet lubię ją podkreślić. Dlatego zamiast ściąć żuchwę i nałożyć na nią, nakładam pod nią. Jakiś drugi podbródek się pojawia? Nałóżcie po prostu w tym miejscu i po sprawie. W przypadku kształtu serca broda jest trochę zaostrzona i wysunięta, dlatego żeby ją ściąć, nakładajcie właśnie na sam jej koniec. A jeżeli z kolei nie macie mocno zarysowanej brody, bo macie kształt prostokąta czy kwadratu, to właśnie możecie ją po prostu sobie narysować. O konturowaniu nosa można napisać książkę, dlatego nie będziemy się zagłębiać w ten temat w tym filmie. Ja, jeżeli już, to mój nos konturuję skupiając się na samym jego końcu. Konturuję go od spodu, żeby nie wydawał się być taki opadający i ścinam jego boki. A z kolei, żeby go właśnie podkreślić, to po to jest właśnie ta pozioma kreska. A jeżeli jeszcze bardziej byście chciały podkreślić kształt swoich policzków, to zamiast rysowania prostej linii, narysujcie taką o kształcie takiej delikatnej łódeczki. I teraz musimy to wszystko wklepać i rozetrzeć, więc trochę czasu na to musimy poświęcić. I teraz w końcu całość możemy utrwalić pudrem. Tu mam akurat z Vibo Fixing Powder. Bronzerami z Kobo 308 i 311 jeszcze bardziej wzmocnię ten kontur twarzy.
trochę różu i przechodzimy do rozświetlacza. Chciałam Wam tutaj pokazać z bliska, jaki on jest, boski, po prostu on jest boski. I tak jak kontur był nakładany pod kością policzkową, to rozświetlacz nakładamy na kość policzkową. Oczywiście nad ustami, żeby je jeszcze bardziej uwypuklić. Nakładam ten rozświetlacz szczególnie na czubeczek nosa, a czerpiąc z techniki strobingu, czyli takiego mocnego rozświetlenia, nakładam nad łukiem brwiowym i na brodę. I właśnie to rozświetlenie sprawia, że pomimo takiego ciężkiego, mocnego konturowania, twarz nadal wygląda świeżo i młodo. To konturowanie, które ja tutaj pokazuję, to już jest naprawdę, dla mnie przynajmniej, hardkorowe. Ale nie jest ważne, czy będziecie konturować się tak, czy jeszcze o krok dalej pójdziecie, czy o wiele, wiele mniej. Po prostu kierujcie się własnym kształtem twarzy, kolorem odpowiednim i tym, co Wam pasuje. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik był dla Was przydatny i że Wam się spodobał. Jeżeli tak było, to zostawcie kciuki w górę. Zachęcam też Was do komentowania. Jakiekolwiek pytania kierujcie właśnie tam. A jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!